wspaniały rok, ale też on był też trudnym ze względu na to lewackie otoczenie zewnętrzne, ze względu nawet sympatię do terrorystów i nawet wśród profesorów, tam niektórzy był taki wybitny dość specjalista nauk politycznych Niemiec, Erik Krippendorf, no, który był takim lewakiem z ruchu 68 roku. On był bliskim przyjacielem Rudi Dutschke i tak dalej. I ja pamiętam, że ja go kiedyś, znacznie później spotkałem go na lotnisku gdzieś tam i wtedy z nim rozmawiałem i rozmawialiśmy, to było jeszcze przed 1989 rokiem i on tak, no mieliśmy inne pozycje oczywiście i on taki popędliwy, on powiedział: słuchaj, Salwador czy Nikaragua jest mi znacznie bliska niż Niemcy Wschodnie. Ja na niego spojrzałem, powiedziałem: zwariowałeś. Ty zwariowałeś. To jest, to, co robisz, to jest nieuczciwość w stosunku do siebie samego. I na tym skończyła się rozmowa. I ja go później spotkałem, zostałem zaproszony na ten sam uniwersytet, zostałem zaproszony, czyli John Hopkins University, bardzo wiele lat później, to było z 3 lata temu, w rocznicę jakąś ogromną powstania i dyskusja była. I tam byli studenci wszyscy tego aktualnego roku i tam było wielu profesorów, niektórzy z których ja znałem. I wtedy ja opowiadałem, czym było dla mnie Włochy ówczesne i czym była dla mnie ta uczelnia. To było wstrząsające dla wielu z nich. I tam w tym okrągłym stole brał udział ten Krippendorf i ja to powiedziałem publicznie. Ja powiedziałem: słuchaj, ty tego nie pamiętasz, przypuszczam, naszą rozmowę. To był dla mnie obcy świat. Z jednej strony było masę ludzi, których byli mi sympatyczni swoją kulturą, swoją wrażliwością. Równocześnie to, co opowiadali często i ich zatrzadzenie ideologiczne dla mnie było absolutnie nie do wytrzymania. I podawałem różne fakty właśnie o studentach, o rozmowy, o profesorach i tak dalej. Także w jakimś sensie zrobiłem rzecz podobną wobec tej uczelni, na której spędziłem rok i za co byłem ogromnie wdzięczny.